Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski. Dzisiaj dla Dimano TV. Jesteśmy w bajkowym studiu nagrań, mamy wspaniałego gościa. Powiem tak, rocznik 2002, to jest bardzo dobry rok. Ja miałem wtedy 13 lat, kojarzę, pamiętam, całkiem spoko muzyka. Jeszcze nie do końca było to takie umcy jak teraz. Działo się dużo, oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Teraz wspominam to z pewnym rozrzewieniem, może troszkę z zażenowaniem, ale wiadomo, były orły Engela, zrobiły swoje. Oczywiście pierwszy polski murzyn Emanuel Ojca-Debe, ale co ja się będę tutaj rozwijał, kiedy mamy wspaniałego gościa i także powiązanego z muzyką, o której gadałem na samym początku. Przedługi wstęp, ja wiem, ale naszym gościem, przywitajcie go wielkimi brawami, moi drodzy, Igor Falecki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, Igorze, myślę, że bardzo duża część widzów będzie doskonale Cię kojarzyć, ale na samym początku chciałbym zapytać, w jaki sposób zaczęła się Twoja kariera muzyczna, bo jest to naprawdę piękna historia. Zaczęło się w sumie to tak, że mój tata grał w zespole, taki tam zespół, i chodziłem na różne próby, żeby trochę sobie posłuchać muzyki, no bo wiadomo jak to rodzice, no chcieli mnie coś tam wziąć, żebym coś tam zobaczył, posłuchał sobie. No i fajnie, że miałem taką możliwość i skupiłem swoją uwagę na perkusiście najbardziej. Zacząłem tam grać na jego zestawie trochę, potem sobie jak wracałem do domu, to tata miał takie podkłady jakby do próbowania sobie, do uczenia się. I też do nich grałem na jakichś tam na garnkach, na jakichś poduszkach, coś tam sobie wymyślałem. No i w sumie tak to się zaczęło, potem na święta dostałem swoją pierwszą perkusję. No i poszło po prostu. No właśnie, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że właśnie grałeś na garnkach, na jakichś tam takich podręcznych zestawach absolutnie nieprofesjonalnych. Mówiło się, nie wiem czy to jest prawda czy nie, czy to jest mit, że Michael Jordan, zanim stał się Michaelem Jordanem, którego wszyscy znamy, za biedaka ćwiczył na piłkach zrobionych ze skarpetek. A to możliwe. No, więc teraz nie wiem, czy nie chodzi przypadkiem o Magica Johnsona, może pomyliłem jednego MJ-a z drugim. Magic Johnson, Michael Jordan, w każdym razie któryś z nich, no i doprowadziło go to do takiego niesamowitego poziomu, do którego doszedł. Kiedy ty zacząłeś? Bo myślę, że to jest jedna z niesamowitych. W tym momencie masz 15 lat, czy już 16? 15. 15 lat. W jakim wieku zacząłeś? Jak miałem 4 lata, w sumie to się tak, no poszło po prostu. Wtedy miałem tą pierwszą perkusję i zacząłem sobie grać w sumie codziennie, tak. I rozumiem, że na początku to było w formie zabawy. Jakby domyślam się, że w tym wieku jakby to było to, co się tylko liczyło, tak. Jakby to była forma spędzenia wolnego czasu. To była na początek zabawa, wiadomo, potem się zaczęły moje jakieś pierwsze koncerty, ale nadal to była po prostu zabawa. Codziennie sobie grałem. No, pełne szaleństwo. I właśnie takim początkiem tego szaleństwa był YouTube, tak? Zostałeś tak naprawdę wyhaczony, twój talent został zauważony na YouTubie. Jak to wyglądało? Sam proces tego. Czy to była twoja decyzja, żeby coś takiego wrzucić? Czy to rodzice zadecydowali pochwalić się twoim talentem? I w jaki sposób z perspektywy dzieciaka obserwowałeś tę niesamowitą rzecz? Bo to się stało trochę tak z dnia na dzień, czy nie? To jest dość ciekawa historia, bo to było w 2005 roku, kiedy portal dopiero wchodził. Aha. Czekaj, a był w 2006. No dobra, nieważne. Chyba w 2005 był stworzony, nie? Tak. No. Pierwszy film był chyba, tak. No i w sumie to moja siostra dała taki pomysł, bo mój tata po prostu chciał mnie tak nagrać, żeby zobaczyć, tak wiesz, no bo to się dopiero tak zaczynało, że można filmiki stawiać. No i moja siostra powiedziała, że jest właśnie taki portal. No i tak w sumie to tak przypadkowo, bo no, to nie było jakichś zamiaru, że wrzucimy ten filmik, wszystko będzie dobrze, już pójdziemy tutaj, jedziemy już będziemy do Stanów, bogaci. lecimy, dokładnie. Tak. Tylko to było takie, zobaczymy co się będzie działo. No i ten filmik strasznie wyskoczył tam w pierwszych tygodniach, w ogóle był najlepszym filmem na YouTube w Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze wtedy to był tylko amerykański YouTube. Też nagrałem jakiś filmik na otwarcie polskiego YouTube'a, czyli wtedy jeszcze jakby na początek byłem niby najlepszym YouTuberem polskim, no a potem Widzisz Wardęga? Widzisz Wardęga? Się gry i no ale to było bardzo dawno temu, a szczerze mówiąc ja
nic nie pamiętam. Szczerze, tak? Tak, Jakby szczerze. nie pamiętasz, nie Nic. pamiętasz nawet, wow, ale rozumiem, że, bo ten filmik nadal jest na YouTubie i czy już wiesz nie co, w tej oryginalnej formie? Nie jest ten oryginalny z tego 2005, bo tam coś było nie tak, nie wiem co tam było, już nie pamiętam. No, serio. Pewnie prawa autorskie. No albo coś. nie wiem, możliwe, że coś było. Ale rozumiem, że jest jakby, że gdzieś go tam można pewnie znaleźć, tak? Można go znaleźć, tak, jest. Ile on zrobił wyświetleń tak naprawdę, ten oryginalny? Bo myślę, że to jest oczywiście w kontekście ciekawości zwykłej, bo to były zupełnie inne czasy i dzisiejszy milion jest absolutnie nieporównywalny z tamtejszym milionem, Dokładnie. bo teraz zrobić milion jest o wiele ciężej, kiedy jest taka wielka konkurencja, a wtedy było łatwiej, no ale przede wszystkim jakby talent, to talent doprowadził do tego, więc jakie to były wyniki? Znaczy, nie dam liczby dokładnej, ale to było gdzieś, nie wiem, no parę milionów na pewno, coś takiego było. Bo w sensie ten oryginalny, bo teraz jest ten drugi jakby za drugim razem wrzucony i on już ma chyba trochę mniej, nie wiem dokładnie, no bo tak jak mówię, no nie pamiętam nic z tamtych. No właśnie, i powiedz mi, tak naprawdę w którym momencie zacząłeś jakby ogarniać rzeczywistość, zacząłeś ogarniać, że coś takiego się dzieje, że to jest niesamowite, że to jest coś innego, że to co robisz jest w pewien sposób szczególne i jakby co było dalej? Co było dalej? Jak w to poszedłeś? Czy to była twoja decyzja? Czy to była właśnie decyzja bardziej rodziców na tym etapie? Bo interesuje mnie proces. To jest taka trochę historia, troszkę taka historia niesamowita. Troszkę taki Michael Jackson tutaj prowadzony, wiesz, od dzieciaka przez szczeble kariery. Znaczy nigdy w sumie nie uważałem się za jakiś takiego mega szczególnego, no bo wiadomo jest wiele jakichś młodych perkusistów na świecie, więc to, że tam ktoś kiedyś powiedział, że jakiś najmłodszy perkusista na świecie, no ale teraz to już nie jestem najmłodszym perkusistą na świecie. No teraz pewnie tak. Z każdym dniem pojawia się nowy, najmłodszy perkusista. Nowy najmłodszy, tak. dokładnie. No. Więc no po prostu zacząłem jakieś tam różne koncerty, pokazy, spotykać się z różnymi nauczycielami od perkusji. Wyjeżdżaliśmy na przykład, no nie wiem, targi muzyczne we Frankfurcie. Tam poznałem mojego pierwszego nauczyciela, Doma Famularo i po prostu mnie wciągnął w to, nie wiem, pokazywał takie, nie wiem, rzeczy typu technika, już takie bardziej poważne rzeczy. No, a teraz już jest trochę ten taki trud, że jestem w takim wieku, że już muzycy mnie traktują jako takiego, no, nie jakiś tam mały, kurczę, 7-latek, tylko już jako takiego muzyka, więc już jest wszystko porówni po prostu. Już nie ma na zasadzie, że można mu odpuścić, on jest Dokładnie. młody. On ma już od 12 lat ćwiczy, to jest weteran. No. Spoko. I powiedz mi, w którym momencie tak naprawdę, bo mówiłeś, domyślam się, że oczywiście jakby to jest nadal twoja pasja, to też jest dla ciebie wielka przyjemność, zabawa, ale w którym momencie rzeczywiście jakby zaświtało ci w głowie, to jest sposób na życie, to jest moja pasja, to jest mój plan i moja praca. No w sumie to tak w miarę od niedawna, bo zawsze to była jakaś tam zabawa tylko. Jakby wszystko, większość rzeczy rodzice się z tym zajmowali i do tej pory się zajmują. A teraz no właśnie się już bardziej to uświadomiłem, że po prostu no trzeba to cisnąć i trzeba ćwiczyć i jak najwięcej ludzi poznawać i po prostu, żeby to tam jakoś tam wyszło. Nie? No właśnie, wspomniałeś rodziców, no i rodzice są oczywiście tutaj autorami w bardzo dużym stopniu twojego sukcesu. Rodzice też muzycy, Tak. Więc czy to dało ci łatwiejszy start, czy jakby to było coś, co odnalazłeś sam, czy po prostu to było coś, co zaobserwowałeś i spodobało ci się? Czy to był jakby twój wybór? To był mój wybór, ale to też pomogło, bo właśnie tak jak mówiłem, no, mój tata gra w zespole, a gdyby nie grał, to nie wiem jakby to było. Czy bym jakiegoś perkusistę zauważył czy coś, więc to ta historia mogłaby się całkowicie inaczej, mógłbym, nie wiem, teraz być, nie wiem, jakimś koszykarzem albo nie wiem kim. Tak? No, Też naprawdę, się jarasz nie wiem. koszykówką? Tak. No proszę, jakiej pozycji grasz? Rozgrywający raczej. Znaczy tam nie gram konkretnie na jakiejś pozycji, ale tak lubię, po prostu dla zabawy. Lubię różne sporty. No, No. to bardzo fajnie. Nie, No. akurat mówię, bo też grałem w koszykówkę. Zgadnij na jakiej pozycji? Nie wiem, środkowy, Nie. Z moim, mam 1,83 m wzrostu. Nie ma szans. Rozgrywający. Grałem jako rzucający obrońca. Tak. Wykorzystywałem to tak zupełnie, że tak powiem, dygresyjnie. Wykorzystywałem właśnie moją masę do tego, żeby wbijać się pod kosz, a jak nie, to punktowałem trójeczkami. Tak. To był mój właśnie styl. Bucha, łokieć, kołowrotek, a jak nie, to słysz. Więc bardzo fajnie. To mówisz, że
że koszykówka, ale jakby, jeżeli miałbyś wybierać koszykówka a muzyka, to nie ma muzyka, tutaj. muzyka. No, zdecydowanie muzyka. W sensie też jest, według mnie jest za późno trochę. Nie? Już za późno, tak. Chociaż, no wiesz, nigdy nie wiadomo. Wiadomo. Ja wciąż czekam na telefon z NBA. Tak? No, myślę, draftu? z każdym dniem szanse maleją, ale I still believe, because I love this game. No dokładnie. No. Powiedz mi, to co robisz jest bardzo czasochłonne. Nie tylko sam proces dojścia do pewnego poziomu, do poziomu no, jakby niedoścignionego dla powiedzmy jakiegoś tam zwykłego śmiertelnika, ale też jakby praca nad tym, żeby być coraz lepszym, praca nad nowymi kawałkami, praca z różnymi ludźmi. Jak znajdujesz czas na to, żeby połączyć to z nauką? Bo cały czas się uczysz. Znaczy, to jest w sumie nie jest to jakieś tam strasznie trudne, bo staram się jakoś, wiadomo, sobie zorganizować czas. Mam czasami jakieś takie dłuższe wyjazdy, wtedy trochę opuszczam tej nauki, ale jakoś na razie nie było jakiegoś wielkiego problemu z tym. Wiadomo, tam parę razy na dłużej trochę wyjeżdżałem do LA, do Stanów Zjednoczonych, na targi, żeby się pospotykać z ludźmi, z muzykami. Ale ogólnie no jakoś mi się na razie udaje to wszystko połączyć. Nauczyciele jakoś tam są tacy wyrozumiali, pozwalają ci na to, żeby wiedzą, że no to jest Igor, on musi zaszaleć, on tam musi tu w Niemczech, tu w Stanach, czy cisną cię i jakby nie masz taryfy ulgowej? W sensie ze szkoły, tak? Ze szkoły, tak. Tak, nauczyciele ze szkoły, bo masz też tych nauczycieli No. oczywiście. Znaczy nigdy nie miałem żadnych problemów, więc naprawdę jest bardzo fajnie. Super są nauczyciele, ci z mojej szkoły. Bardzo dobrze, bo jeszcze w tej szkole zostanie parę lat, to musi tak mówić, nie? Dokładnie. Tak. No i więc no, tak jak mówię, no nie było żadnych problemów nigdy. Wszystko się udało jakoś dogadać. Wiedzą, że wyjeżdżam często, ale też cisną, żebym całkowicie się nie wyluzował, wiadomo, nie? No tak, musi jakiś tam bad być. Dokładnie. A powiedz mi, a jak koledzy, czy wśród kolegów, koleżanek jest tak, że masz po prostu propsy, na zasadzie to jest nasz gwiazdor, to jest nasz Igor, bo chodzisz do szkoły muzycznej, więc tam każdy ma zacięcie artystyczne. Jak to wygląda? Kiedyś jeszcze na początku, jak tak miałem, nie wiem, 7 lat, to wiadomo, że to była taka czasami, nie wiem, ciekawostka, że o Igor, widziałem ciebie w gazecie albo w telewizji. W której? Bo byłem w 4. No właśnie. Ale teraz to już jest tak na luzie, no po prostu traktuję jak miałem normalnego takiego kolegę, nie ma czegoś takiego, że ty jesteś ten Igor Falecki albo coś. Ty jesteś ten Igor Falecki, no super. Powiedz mi... Teraz plany na najbliższą przyszłość, bo masz dużo projektów i robisz dużo projektów tak naprawdę naraz, bo robisz dużo projektów i solowych i z różnymi tak. Między innymi słyszeliśmy, że z naszym tutaj wcześniejszym gościem Irkiem Wojtczakiem Tak. Robisz czy robiłeś projekt? Robię, nadal coś tam, różne rzeczy robimy. W sumie to było tak od początku, od razu, w sensie jak zaczynałem, to graliśmy trio z Irkiem właśnie, z moim tatą, więc to naprawdę mnie tak trochę wprowadziło, nauczyło mnie dużo jakichś rzeczy takich muzycznych, więc naprawdę super do doświadczenia, bardzo fajna. Jeśli chodzi o takie aktualne projekty, to parę miesięcy temu byłem w Paryżu na festiwalu perkusyjnym. Le Baguette. No, jadłem. Bardzo dobre, polecam. Naprawdę. Mam taki projekt z drugim perkusistą. Gramy po prostu duet perkusyjny. Gramy do muzyki filmowej, do muzyki takiej typowo perkusyjnej, jakieś tam podkłady, więc naprawdę to bardzo fajnie wyszło. Teraz mamy w planach, mamy już wszystko nagrane, cały materiał, bo główny cel był tego, żeby nagrać najpierw w studio, jak to gramy, udostępnić to gdzieś tam na jakichś portalach. No ale też się przyczepił ten jeszcze festiwal, więc zagraliśmy na nim pierwszy występ, wszystko super wyszło. No i teraz po prostu będziemy mieli takie wideo, które dajemy do kogoś, no i ewentualnie, żeby pojechać na jakieś festiwale, więc to naprawdę bardzo fajny projekt, fajnie wypalił. A teraz najnowszy, będę grał na rozpoczęciu World Games 2017. Słyszałem.
No bardzo fajnie. Będę tak grał z Radzimirem Dębskim i gramy tam z orkiestrą. Bardzo fajne kawałki, nie będę zbyt dużo zdradzał. Radzimir Dębski, Krzesimir Dębski, gimby nie znają pewnie, ale no niektóre gimby muzyczne znają. Dokładnie. Na pewno. Rozumiem, że to jest na stadionie, tak? Tak, w sumie to będzie mój taki pierwszy koncert na stadionie, więc no fajnie. Jest stresik? No. Jest stresik? Stresik nie, ale takie pozytywne emocje. No właśnie, nie wiem, czy też tak masz, bo ja wychodząc na scenę, ja wychodząc do ludzi, ja mam coś jak, ja mam antytremę, czyli niektórzy ludzie się stresują, o mój Boże, wyjdę, czy mnie polubią, czy się spodobam, czy zrobię dobrze, a ja mam tak, że ja się nie mogę tego doczekać. Ja mam tak, że ja stoję za tymi i jakby ktoś pomyślał, zobacz jaki on ma tremę, on łazi, tutaj się rozgrzewa, tutaj bije się w klatę, ale on musi mieć tremę. Nie, ja już chcę, come on, wypuśćcie mnie już, dajcie mnie, po prostu otwórzcie klatkę z lwami, nie? Też tak masz? Czy jakby wiąże się do ciebie, czy ten jakby stres jest w jakiś tam sposób nakręcający, czy czasami paraliżujący? Czy miałeś kiedyś tak, szczególnie na początku, kiedy jakby, no myślę, że te początki zawsze są najtrudniejsze. Czy miałeś tak, że wychodziłeś do publiczności i jakby miałeś nogi jak z waty? W sensie w ogóle właśnie na początku było po prostu na maksa luz. W ogóle nawet nie wiem. No bo zabawa, tak? No dokładnie, po prostu zabawa. A teraz też nie mam w ogóle z tym problemu, jeśli chodzi o granie, jeśli chodzi już o jakieś, nie wiem, tam jakieś rozmowy albo coś. Ostatnio brałem udział w takim projekcie, był Digital Youth Forum. Chodzi o to, że tam... Forum. No właśnie, bo on tutaj jeździ po świecie, to musi English very good. Very good English. Amerykański akcent. Of course. Akurat to był British. No. Anyway. No i ogólnie tam było takie parę youtuberów, jakichś blogerów. No i też ja się znalazłem, no i trzeba było tam, nie wiem, miałeś na przykład 20 minut, żeby tam miałeś prezentację i trzeba było coś powiedzieć, no to w sumie było takie moje pierwsze doświadczenie, żeby coś więcej powiedzieć niż tam hello, how are you? No to wiesz, to było dość ciekawe doświadczenie. Powiedz mi, to jest coś, co mnie zastanawia bardzo, bo zacząłeś w młodym wieku, nadal jesteś bardzo młody, nadal wszystko tak naprawdę jest przed tobą. Kiedy osiągnęło się taki duży sukces, bo jakby czujesz to, jakby masz świadomość, że osiągnąłeś sukces, osiągnąłeś coś, na co ludzie często pracują długie lata. Przyszło ci to, no ze względu na oczywiście na talent, na jakby też jakby, jak to się mówi, pozytywny układ gwiazd, ale ciągle jesteś młody i jako artysta na pewno chcesz się rozwijać, chcesz być jeszcze lepszy. Czy czujesz jakąś presję związaną z tym? Czy czujesz, że mam 15 lat, zrobiłem tyle, ale mam jeszcze pozostałych 85 lat do 100 lat i co muszę zrobić, żeby jakby być lepszym? Czy po prostu bierzesz jakby to po kolei, kolejny projekt, kolejne doświadczenie, kolejni nauczyciele, bo ja jestem niesamowicie, i to mówię zupełnie szczerze, że po prostu jak sobie oglądałem, miałem takie... powiem ci, że oglądałem ten film w roku właśnie tam 2006 czy kiedyś. Nie wiem nawet czy na YouTubie. Wydaje mi się, że to była jakaś nawet platforma typu... W telewizji coś, a mogło też być. Być może. Oglądałem ten film w ogóle, wiesz, jakby nie skojarzyłbym totalnie. Wiesz, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest Igor Falski, tylko wiedziałem, wiesz, niesamowity tam młody perkusista i miałem takie wow, ale czad, to jest talent. Jestem ciekaw, co będzie z nim za 10 lat. I teraz po prostu siedzę z nim, gadam i mega to propsuję, mega szanuję, ale zarazem mam pytanie jakby, co dalej? Co będzie od dzisiaj za 10 lat? Znaczy staram się właśnie takie jakoś w miarę po kolei sobie jechać. Chcę się ciągle rozwijać, to nie chcę na przykład coś takiego, że coś tam teraz na przykład doszedłem do jakiegoś takiego momentu i teraz stop, tylko będę grał jakieś projekty, ale nie będę ćwiczył, będę, nie wiem, jeździł gdzieś tam na wakacje. Rozumiem, czyli twój plan to jest po prostu rozwój tak. i jakby nie wiesz, nie zastanawiasz się, dokąd cię to doprowadzi. W sensie no... Na pewno masz jakieś marzenie, takie ultimatywne. Jeśli chodzi o marzenie... Wyprzedać Madison Square Garden. O nie. No chcę być po prostu grającym perkusistą ciągle. Ciągle mieć z tego zabawę. No tak jak mówiłem, podróżować, grać różne koncerty i spotyka się z jak największą ilością muzyków. Perkusistów i po prostu, bo perkusista w sumie to jest taki złodziej, on czerpie od każdego innego. Gąbka. Dokładnie, więc no miałem parę takich spotkań z perkusistami, którzy mi naprawdę dużo dało, gdzie poczułem następnego dnia, że
no coś mnie zainspirowało i kompletnie na przykład zmieniłem swój styl grania albo coś, więc to jest naprawdę... Polecam się spotykać z muzykami. Polecam i zapraszam. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy z tobą porozmawiać. Naszym gościem w bajkowym studiu nagrań był Igor Falecki. Sprawdźcie go jego Facebooka. Wpadajcie do Wrocławia na World Games. Dokładnie. Zapraszam. No i przede wszystkim, jak zobaczycie płytę Igor Falecki, no jakby albo jakąś tam solową, albo jakąś tam, na której zobaczycie nazwisko Falecki, kupujcie, będzie wam z tym dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję. Arkadiusz Pan Pawłowski, Igor Falecki, Dimano TV. Do zobaczenia.